w dzisiejszym odcinku. Witamy w Southampton. Nie wiem jak wy, ale ja tych śniadaniowych epizodów, szczególnie poranków, nie trawię. Dlatego to nie jest żaden śniadaniowy epizod. Siemanko, słuchajcie. Często mówię, że ja bardzo ciężko pracuję na to, aby ułatwiać sobie życie. I jesteśmy w Southampton i mógłbym sobie tutaj przyjechać tak naprawdę, bo to nie jest nie wiadomo jak aż daleko, jeżeli chodzi o mój content. Zostałem tutaj w tym hotelu i w ogóle zobaczcie, bo zamawiałem double bed, jak często to robię, ale zobaczcie co mi dali w ogóle. Przyszedłem, wchodzę sobie, pomyślałem sobie, fajnie. O, w ogóle wiecie co? Pokażę wam, jak to wyglądało. Dobra, wchodzę sobie do tego i tak wchodzę i patrzę, mówię, o dobrze, double bed, nie? I wchodzę głębiej i patrzcie na to. Ten pokój jest ogromny. Dobra, ja jestem wyszykowany, w ogóle wszystko powiem za chwilę i to przedstawienie, taki wstęp nasz, który jest zawsze i w którym większości czasu jestem w samochodzie, będzie dzisiaj na pewno trochę inne. W ogóle patrzcie jaka oldschoolowa winda tutaj jest. Miejsce, które odwiedzamy, jest otwarte od godziny 12. I ja zamiast siedzieć w hotelu albo zwiedzać Southampton samemu tak egoistycznie, postanowiłem wam coś ciekawego pokazać. A najlepsze jest to, że pomysł w ogóle na ten wstęp narodził się jakieś naprawdę z 30 minut temu, bo wstęp miał być trochę inny. Dobra, widzimy się w pierwszej lokalizacji wstępu. Pierwsza lokalizacja wstępu. Tego jeszcze na kanale nie było. Jesteśmy w Southampton i nie mogło być inaczej, a jeżeli kojarzycie co nieco historię Southampton, to wiecie, że Titanic wypłynął stąd. I żaden Titanic albo jakikolwiek inny statek nie wypłynąłby bez pomocy inżynierów. To jest pomnik upamiętniający inżynierów, którzy zginęli w katastrofie Titanica. I teraz wracając do mojego jedzeniowego kontentu, dzisiaj odwiedzamy lokal o nazwie Curly Bites. I jak już powiedziałem w hotelu, że uwielbiam ułatwiać sobie życie, lokal mają otwarty od 12 i zamiast po prostu przyjechać sobie w ten sam dzień, zjeść i wracać, zostałem sobie w hotelu. Tutaj widzicie memorial, który upamiętnia orkiestrę na Titanicu. A wracając do jedzeniowego biznesu, Curly Bites, dziewczyny na swoich mediach społecznościowych, i to jest dla Was ogromny plus, za to, że dajecie zdjęcia albo wideo swojego jedzenia, a nie żadnego badziewia z AI. Hej, jesteśmy przy Canute Chambers i tu ogólnie znajdowały się kiedyś biura White Star Line. Jedynego, co tylko nie jestem pewien, to ten budynek obok, co tutaj widzicie. Zakładam, że to jest dawny hotel i terminal pasażerski.
Hej, a wracając do jedzeniowego kontentu, to Curly Bites ma w swoim logo ptaka. I nie wiem, czy to jest kura, gołąb, mewa, łobądź. Dowiem się, to jest moja taka mała mini misja. A w ogóle taka ciekawostka, że w Curly Bites w logo jest napisane Curly Bites and Ice Cream. I wiecie co? Dzisiaj, w dniu, w którym tutaj jestem, to będzie pierwszy dzień, kiedy zaczynają dziewczyny serwować ponownie ice cream, a dla mnie lody to jest mus. Za mną jest The Grapes, jest to historyczny pub, gdzie przebywała załoga. I na moje nieszczęście jest po prostu wczesna rano. Pokażę Wam, żebyście zobaczyli, która jest tak naprawdę godzina. Nawet 10 nie ma. I spytałem się miłej pani, która tutaj pracuje, czy dostanę małe cheeky beer, ale niestety mają otwarte od 12. Jeśli mowa o cheeky beer, to niestety jestem przekonany, że dziewczyny w Curly Bites nie serwują alkoholu, natomiast co serwują? Serwują, mam nadzieję, pyszny street food. I powiem Wam, że te spacerowanie po Southampton w ten super poranny dzień, pokazywanie Wam tych ciekawych dla Was, mam nadzieję, i dla mnie na pewno miejsc powoduje coraz większą pustkę w moim żołądku, że zaczynam być mega głodny. Słuchajcie, musicie mi pomóc w komentarzu, bo jesteśmy przy 119 Bagel Street, chyba tak to się mówi, i jestem przed kościołem St. Joseph's Church. I tutaj powinien być pomnik jednego z najbardziej niedocenianych zawodów na świecie, czyli pomnik pracowników restauracji w Titanicu, i nie mogę znaleźć. Wiem, że jednym z najbardziej niedocenianych zawodów na świecie jest kierowca ciężarówki, i takie miejsce odwiedziłem dla Was w Sandwich. Ale tutaj nie mogę znaleźć i za bardzo tutaj ludzie też nie wiedzą w ogóle, gdzie to jest, nie? Także ja wracam do hotelu. Pozostało mi 7% baterii, mam nadzieję, że trafię do niego. I widzimy się w samochodzie. Ja już przebrany, wyczekowany z hotelu. Mamy chwilę, zanim Curly Bites się otworzy. Jadę sobie tam spokojnie w stronę dziewczyn, a Wy nie panikujcie. Pokażę Wam kawałek Southampton. Kącik, Pel bawi, Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Southampton. Southampton to ważne portowe miasto położone na południowym wybrzeżu Anglii, nad kanałem La Manche. Od wieków pełniło istotną rolę w handlu i żegludze, a jego historia silnie związana jest z morzem. To właśnie stąd w 1912 roku wyruszył w swój pierwszy rejs Titanic, a w XVII wieku statek Mayflower z pielgrzymami udającymi się do Ameryki. W mieście znajdują się pomniki i muzea upamiętniające te wydarzenia, które przypominają o jego znaczeniu w historii świata. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Southampton są średniowieczne mury miejskie, jedne z najlepiej zachowanych w Anglii. Spacer wzdłuż nich pozwala poczuć atmosferę dawnych czasów. Warto również odwiedzić Tudor House, zabytkowy dom z XV wieku, który pokazuje, jak wyglądało życie mieszkańców kilka stuleci temu. Dziś Southampton łączy tradycję z nowoczesnością. Jest miastem uniwersyteckim, pełnym studentów z różnych krajów, co nadaje mu energii i międzynarodowego charakteru. Nowoczesne centrum handlowe, teatr Mayflower oraz tętniące życiem nabrzeże sprawiają, że to miejsce ciekawe zarówno pod względem historycznym, jak i współczesnym. Hej, jestem już na miejscu, zaparkowałem tutaj Marlborough Road South Car Park. Jeżeli chodzi o Marlborough Road, to moja droga Wicko Katarzyno, na pewno przypominają Tobie się pewne czasy, bo na takowej ulicy przecież mieszkałaś. Stąd do Curly Bites do dziewczyn mam może z minutę. Idę płacić i nie mogę się w końcu doczekać, aby Was dziewczyny poznać. Curly Bites Southampton, Pelowska Armia. Idziemy.
Hej, zamówienie mam już złożone. Ten epizod, jak już widzieliście w wstępie, jest trochę inny i w ogóle mój pobyt tutaj w środku będzie trochę inny. A ta trochę inność będzie polegała na tym, że ja siedzę sobie tutaj na takim stoliku, który widzicie i panie, koleżanki robią za taką ścianką. I powiedziałem dziewczynom, że nie chcę, aby słyszały, co mówię na temat tego jedzenia, dlatego ja to zjem, oczywiście wam to wszystko pokażę. Zrobię sobie na telefonie takie notatki, co myślę i w ogóle i powiem wam w studiu. Inność będzie polegała również na tym, że zniesiemy toast, tak jak to zawsze robimy, tyle, że nie spodziewałem się, że w Curly Bites można wziąć piwko. Jest to alcohol free, a to się w sumie nie liczy. Tak, zobaczyliście glitch. Słuchajcie, moi drodzy, byłem przekonany, że dziewczyny w Curly Bites nie serwują alkoholu, a tradycja musiała tutaj zostać podtrzymana. Byłem w The Grapes, widzieliście na zewnątrz, bo ten pub niestety był zamknięty i przemiła pani, która tam pracowała, powiedziała mi, że słuchaj, no my mamy zamknięte do 12, ale tutaj w The White Star jest otwarte. Wszedłem do tego pubu, bardzo śliczny pub. I zanim zamówiłem to, co zaraz zobaczycie, to powiedziałem staffu, zapewniając, że nie jestem alkoholikiem. A co zamówiłem? Cheeky beer, ale na swoje usprawiedliwienie jest to, macie nawet napisane, half pint. Za was, dziewczyny z Curly Bites, za Southampton. Na tyle, co tutaj parę godzin spędziłem, to jest City. Ogólnie City wysysa ze mnie energię, ale tutaj jest ślicznie. Za Southampton, za rodaków z tego miasta, za rodaków ogólnie z UK, no i przede wszystkim wiadomka. Za was, moi drodzy widzowie, wasze zdrówko. Dobra, jak już widzicie, wjechała taka mini, no nie mini, po prostu mała knysza. Zamówiłem dwie rzeczy, to znaczy zamówiłem więcej rzeczy, ale na razie skupię się na dwóch rzeczach. Ja nawet jeszcze tego Koppaberga nie spróbowałem. Szybki łyk. I czas teraz na knyszę przygotowaną przez Monikę i Justynę. Pamiętajcie dzisiejszą inność, za dużo przy dziewczynach nie powiem, jeżeli chodzi o smaki, ale pokażę wam już, co tu się dzieje. Patrzcie. Kurczaczek, warzywka, cebulka prażona. W ogóle ta cebulka jest, tam sobie leży. I od razu powiem, że... Dobre, dziewczyny nie słyszą. Naprawdę dobre. I w ogóle też powiem wam, że fajnie, że jest ta opcja mała. Że wiecie, bo te knysze zazwyczaj są takie wielkie, nie? Tutaj fajnie, że jest taki wybór, że możecie małą sobie wziąć, możecie sobie dużą wziąć, a dla mnie ta mała jest idealna, bo jak powiedziałem i nie przystaliście, oglądając mój epizod, zamówiłem jeszcze coś innego. Zawartość knyszy zawartością knyszy, ale trzeba spróbować tą bułeczkę. Wow. Dziewczyny nie patrzą. Powiem wam, że bułeczka jest taka delikatna, ale chrupka, nie? Mega. Ja zajadam się knyszą i widzimy się przy daniu numer 2. Tutaj kawałek mojego drugiego dania, które zamówiłem, jest widoczny, dlatego ręką zasłaniam, żebyście jeszcze nie widzieli. I w ogóle fajnie to wyszło, bo Monika spytała się mnie, jakie sosy. One, dziewczyny, też mają swoje sosy i te swoje sosy właśnie miałem w knyszy. I powiedziałem, jaki sos mniej więcej chcę, ale przypomniało mi się to tutaj, że dziewczyny mają współpracę. Mam nadzieję, Pawle, że to jest jakaś obustronna współpraca z On Grill and Pierogi. Byliśmy w Enfield, tutaj jedliśmy m.in. Mix Grilla, zobaczcie sobie ten epizod. Dobra, nie przedłużając, patrzcie co mamy. Mamy zapiekankę i ta zapiekanka nazywa się Piggy in Blanket, czyli jest kiszak, kiełbaska, szyneczka i ser. I do tego On sos. Widzieliście, jak Monika polewała mi już tym sosem On, ale sosu On nigdy za wiele.
Zaoszczędzę Wam widoku mojej facjaty wycieranej co chwilę. W ogóle wiecie co, ja Wam pokazałem to, że są kiełbasa, szyna, ser i kiszaki. I tak naprawdę nie wiem, czy wspomniałem, że tu są też pieczareczki. Bo ja się w ogóle zastanawiałem, że to powinno być takie mus, nie? No i jest. Jeżeli chodzi o pieczywo, o ogólnie smak tej zapieksy, ta zapieksa to też jest rozmiar mały. Powiem Wam wszystko w podsumowaniu. Jak to mówię często, że szczęściarze mają szczęście. Dzisiaj będąc w Southampton, odwiedzając Curly Bites, jest to pierwszy dzień, kiedy serwują lody i jest to mieszany dla mnie, innej opcji nie ma. Tak samo jeżeli chodzi o deser, dla mnie innego deseru nie ma oprócz chocolate brownie z lodami. Niesamowicie wygląda. Dokończam sobie tego loda i biorę kawę. Kawę bierzemy na wynos. Kawa w ogóle jest z polecenia dziewczyn, czyli co? Widzimy się dla Was za parę sekund, dla mnie za może pół godziny w studiu. Hej! Siemanko, witajcie w dzisiejszym studiu. Niestety nie można mieć wszystkiego. Mam super pogodę w Southampton, spędziłem w tym mieście mega chwilę, ale niestety nie widzę, póki co nie widzę, takich wielkich wycieczkowych statków. Za mną, tam widzicie taki spory kontenerowiec, ale ja chcę zobaczyć taki wycieczkowiec. Będę tutaj jeszcze trochę, mam nadzieję, że jakieś przegrywki wlecą. Póki co tutaj taki miernawy stateczek sobie płynie, ale ja czekam na te wielkoludy. Bo gdzie indziej jej nie zobaczyć, jak nie w Southampton. W ogóle jesteśmy, moi drodzy, tutaj. To jest miejsce polecone przez Ciebie, Justyno, i przez Ciebie, Moniko. Fajnie, uwielbiam to, uwielbiam spotykać ludzi lokalnych, którzy, mimo że ja wyszukam sobie zawsze jakąś lokalizację, to zawsze mi powiecie ciekawsze miejsce. Tak, tu jest ten parking. Ten parking jest nawet tani. Za 2 godziny tutaj zapłaciłem 2 funty. Mam swoje krzesełko, ale wolę stać. Tu właśnie teraz za mną płynie ten miernawy stateczek i widzę, że jakiś większy nadpływa. Także fingers crossed, może będzie dobrze. A czy było dobrze w Curly Bites? Dobra, czas na podsumowanie jedzenia. Ale zanim podsumujemy Curly Bites Southampton, chciałbym podziękować Tobie, Justyno, chciałbym podziękować Tobie, Moniko, za świetnie spędzone chwile z Wami, za pyszne jedzenie i za oglądanie moich wypocin. Jeżeli chodzi o Curly Bites, to obserwujemy się od jakiegoś czasu już na mediach społecznościowych. Już powiedziałem na wstępie, bardzo fajnie, że swoje rzeczy podają, żadne AI. Ja rozumiem, jeżeli chodzi o AI, to jest to bardzo przydatne narzędzie do pisania postów, do pisania, nie wiem, czegokolwiek innego. Tyle, że jeżeli chodzi o jedzenie, to drodzy właściciele, bądźcie dumni z tego, co przygotowujecie dla klientów i dawajcie po prostu zdjęcia swoje. A jeżeli mowa o zdjęciach, to takie sobie razem wykonaliśmy z Justyną i z Moniką. Kolejne zdjęcie będzie mi przypominało mi moje kulinarne, YouTube'owsko-wypocinowe podróże. Curly Bites niedawno obchodził 1. roczek. Jeżeli chodzi o ptaka, to jest to bocian. Tutaj dokładnie widać. Dziewczyny po prostu chciały umieścić tam bociana, bo się to kojarzy chyba każdemu z nas się kojarzy to z Polską. Bardzo fajnie. Dzisiaj miałem to szczęście, że po pierwsze Kalifornia w Southampton, a po drugie pierwszy dzień jest lodów. Jeżeli chodzi o lody, zaczynamy od końca trochę. To lody pyszne. W ogóle fajnie, że one były mieszane. Dziewczyny powiedziały, że jeżeli jest sezon, to jest bardzo często duża rotacja smaków. Ja niestety tutaj nie byłem w sezonie póki co, bo powiem Wam, że ja jeżdżę po UK, odwiedzam, nagrywam, jem, pokazuję, ale też również sprawdzam dla siebie miejsca. I zarówno Aberdeen, jak i teraz Southampton dołączyło do miejsca, które na pewno odwiedzę w swoim prywatnym czasie. Jeżeli chodzi o tą kawę mrożoną, pyszota. Fajnie, że ona jest na bazie właśnie ich lodów i fajna w ogóle po prostu alternatywa. Powiem Wam, że takie McDonaldowe milkshake'i to się chowają. Wjeżdżamy w jedzenia, wziąłem sobie malutką knyszę i wziąłem sobie małą zapiekankę. Obie petarda. W ogóle pozdrawiam Was, koledzy. Jeden kolega się spytał, czy Pan jest youtuberem. Ja powiedziałem, że my tutaj nie panujemy. Jestem Darek, siemanko. Powiedziałem koledze, że podróżuję sobie po UK, pokazuję Wam lokale serwujące polskie lub z polskim twistem jedzenie i mam nowego subskrybenta. Pozdrawiam Ciebie, kolego. I temu koledze w ogóle doradziłem, jak przyszedł i się spytał, co proponują, to ja doradziłem właśnie zapiekankę, którą miałem.
I jak skończył, podszedł i powiedział dziewczynom, że petarda. Jeżeli chodzi o knyszę, to tak jak po cichaczu w lokalu powiedziałem, ta bułeczka bardzo delikatna, ale naprawdę chrupka, pyszna. No i te kawałeczki kurczaczka, sosiki, no mega. I podkreślam, któryś raz już, że fajnie, że jest właśnie ta opcja ta mała. No bo nie każdy ma ochotę się nażreć, napchać, nie? Ja dzisiaj z rana sobie pospalałem trochę kalorii i mega zgłodniałem, ale teraz wsiadam w samochód i jadę sobie w stronę domu na spokojnie i nie chciałbym być taki nażarty. Pierwszym szokiem, jaki przeżyłem wchodząc tam do Curly Bites, a podkreślam, że byłem tam już 5 po 12, a od 12 dziewczyny mają otwarte, to była masa ludzi. Tam naprawdę już było dużo ludzi i non-stop, deliverki, ludzie przychodzą, miksy, to jest śliczne, nie? Miksy. A drugim szokiem było to, że Monika powiedziała mi, albo Justyna, wybaczcie koleżanki, że polska społeczność jest naprawdę wspierająca się w Southampton. I nie wiem ogólnie, czy się w ogóle wszyscy wszędzie wspierają, na pewno zawsze znajdą się jakieś takie mędy, ale że fajnie przyjęli dziewczyny, wspierają, często przychodzą, no to jest mega. Właśnie coś podobnego jak z Aberdeen, jak w Aberdeen powiedziałem, czy tam jest coś w wodzie albo w powietrzu, to chyba w Southampton tak samo jest. Zaobserwujcie sobie ich profil i jeżeli macie ochotę przyjechać do tak dla mnie osobiście super miasta, jakim jest Southampton, na przykład w sezonie, to jest obowiązkowa dla Was miejscówka. Jeżeli chodzi o Southampton, tak troszkę przeskoczyłem na temat, bo mi się akurat coś przypomniało, to powiem Wam, że dla mnie bardzo było zaskakujące, jak tu jest mało ludzi. Mało ludzi, nie ma takich jakichś korków, a to jest City. No i Justyna też mi powiedziała, że właśnie to jest to z tym miastem, że tutaj naprawdę nie ma jakoś nie wiadomo jak dużo ludzi. Dla mnie mega plus, bo nie wiem czy Wam powiedziałem, może powiedziałem, nieważne, już mi się to trochę miesza, że ja ogólnie bardzo dużych miast nie lubię. Po prostu pochodzę z małego miasteczka, jeżeli mieszkańcy mojego ukochanego miasteczka oglądacie, to Was pozdrawiam. I te duże miasta wysysają ze mnie energię. Tutaj było na odwrót. Jestem mega naładowany pozytywną energią, super dzień, super czas spędzony. Zapędziłem się z tą euforią, na spokojnie. Mamy wajby, mamy lokal, jedzenie Wam powiedziałem. Czas na kącik dla Marut, ceny. Zanim jedzenie wjechało piwko i zerówka Kopparberg kosztowała 3,50. Pierwsze do jedzenia to zjedliśmy zapiekankę i ta zapiekanka tutaj kosztowała 6 funtów. Mała knysza kosztowała 8,99. Mój ulubiony świderek mieszany, rozmiar mały, kosztował 3 funty. Za kawę specjalność dziewczyn, która była mega pyszna, zapłaciłem 5,50. Za całość w Curly Bites Southampton zapłaciliśmy 26,99. Nie wiem czemu mówię za każdym razem zapłaciliśmy, bo to z mojej sakwy zawsze pieniążki lecą, ale Wy możecie też mi pomóc. A wiecie w jaki sposób możecie pomóc? W najlepszy możliwy sposób. Po pierwsze, Was to nic nie będzie kosztowało, a mi niby coś pomoże. A o co chodzi? Chodzi o polajkowanie tego wideo i danie suba. Mamy wszystko omówione, nie przedłużajmy tego epizodu, bo jak tutaj jest naprawdę w Southampton, dzisiaj Kalifornia, ale zawiewa, a ja jestem też już troszkę zmęczony i mam z 5 godzin jazdy do siebie do domu. Także czas na werdykt. Curly Bites Southampton. Ej, wiecie co jest najlepsze? Że co niektórzy, policja tutaj też stoi sobie, patrzą na mnie, na dresiwo z kapturem na głowie, chociaż kaptur teraz sobie założyłem i nikt nie ma pojęcia, że mam do domu prawie 5 godzin, jeżdżę, pokazuję Wam lokale serwujące polskie jedzenie albo jedzenie z polskim twistem, a teraz chodzimy sobie po szlaku Titanica w Southampton. To jest taki idealny przykład na to, aby nie wierzyć stereotypom, a drugie powiedzenie don't judge book by its cover. Oglądacie tą wstawkę w trakcie podsumowania Curly Bites w studio. Jeżeli interesuje Was historia Titanica i ogólnie jesteście ciekawscy, to przyjdźcie sobie tutaj CCT Museum, czyli muzeum po prostu. Ja jestem tutaj wcześniej rano, muzeum jest zamknięte, ale dajcie znać, czy tutaj byliście. Lokal uważam za lokal, który smaczy
Świetna miejscówka, serwująca świetne jedzenie za, uważam, według mnie, świetne pieniądze. Życzę Wam lokalu wypełnionego po brzegi klientami, codziennych sold outów, jak najmniej marud, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym. Moi drodzy, czas na apel. Po pierwsze, nie przepracowywać się, po drugie, wyjeżdżać z ukochanymi, albo ukochane też wyjeżdżacie ze swoimi ukochanymi do na przykład takich miejsc jak Southampton. To jest niesamowite miejsce. Wspierać naszych, uciekać, będąc w Southampton, uciekać do Curly Bites, poznać Justynę, poznać Monikę, obowiązkowo zjeść knyszę, zapieksę i loda. Bez dram w pracy, bez dram w życiu. Widzimy się w następną niedzielę, godzina 19 UK czasu.